Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w pierwszy piątek nowego roku. Ja nazywam się Wojciech Hera i jak co drugi piątek miesiąca zapraszam Was serdecznie na Power Walk ze mną poświęcony zdrowiu. Zdrowiu w rozumieniu zdrowym mentalnym, zdrowych relacjach, zdrowych zespołach, relacjach zarówno z najbliższymi, jak i z samym sobą. Dziś bardzo Was serdecznie przepraszam, że nie jestem z Wami na żywo, tylko nagrywam Wam ten materiał, a nagrywam go z bardzo prostego powodu, a mianowicie jestem po prostu na urlopie. I nie oszukujmy się, prawdopodobieństwo tego, że w piątek o 6:15 rano bym wstał, biorąc pod uwagę, że dbam o to, żeby regeneracja była wysoka, bo jesteśmy jak byłem na studiach, nazywaliśmy to obozami wędrownymi, czyli na trekkingu, na wycieczce, gdzie przemierzamy sobie przepiękne góry, zatrzymując się kolejno w kolejnych lokalizacjach. Gdzie jesteśmy? No właśnie, jest zima i jak patrzymy na zimę i na wycieczkę zimową do Włoch, to częściej pewnie nam przychodzą do głowy Dolomity. Czasami pewnie myślimy ewentualnie jeszcze o włoskim Tyrolu. Natomiast ja chciałbym Was zabrać na południe Włoch, bo moim zdaniem to południe Włoch bardzo na to zasługuje, czyli góry Lattari. Żeby była jasność. Góry Lattari to jest przepiękny masyw górski na południe od Neapolu, czyli, że tak powiem, na przedniej części cholewki buta włoskiego. I one oczywiście nie są imponujące, tak? No bo jak patrzymy sobie na nie z perspektywy wysokości, to najwyższy szczyt tutaj ma 1500 metrów. 1500 metrów nad poziomem morza, czyli myślimy sobie, kurczę, żadne góry, prawda? A z drugiej strony, przypomnę, to są góry nad morzem. One dokładnie wklejają się, a właściwie wybrzeże morza wkleja się w góry. W związku z czym 1500 metrów nad poziomem morza oznacza, że tutaj to przewyższenie, jeżeli chcesz spacerować tak jak my to robimy, czyli że śpimy w miejscowościach nadmorskich, a idziemy szlakami górskimi, to oznacza, że dziennie, spokojnie 900 metrów przewyższenia musimy zrobić regularnie, żeby wejść w góry i zejść. Wejść z góry i zejść, dlatego trochę zadyszki. Teraz akurat idziemy ścieżką, przepiękną zresztą, historyczną ścieżką, którymi kobiety znosiły cytryny, bo jesteśmy w regionie przepięknych upraw cytrusów. Wszędzie dookoła, na zboczach są sady, gaje cytrynowe. Jest to po prostu przepiękne. Co prawda o tej porze roku one są przykryte siatką taką a la szklarniami. Zaraz mogę Wam pokazać. Nie mogę zrobić zbliżenia, ale o, tu gdzie pokazują moje kijki, tam w tle na przykład widać taki ciemniejszy kolor. To jest właśnie gaj cytrynowy, cytrusowy. Zresztą zobaczcie, góry w tle. One naprawdę są imponujące. Dlaczego ja dzisiaj o czym chcę porozmawiać? Chcę porozmawiać o takim zdrowiu niecodziennym, a mianowicie zdrowych finansach, zdrowym podejściu do finansów, zdrowym oszczędzaniu, czyli coś, w czym jestem absolutnie beznadziejny. Finanse nigdy nie były moją mocną stroną. Dawno temu pracowałem w dużej amerykańskiej firmie, korporacji prowadzonej przez amerykańskich Żydów. I oni mnie w naturalny sposób nauczyli jednego bardzo starego żydowskiego powiedzenia, a mianowicie: Moshe, ty się nie ucz jak oszczędzać, ty się naucz jak zarabiać pieniądze. Mieli w tym swój cel bardzo prosty, motywacyjny, a mianowicie, skoro moi menedżerowie nie uczyli mnie oszczędzania, a zarabiania pieniędzy i uczyli mnie żyć rozrzutnie, to w naturalny sposób byłem bardziej zmotywowany, żeby być wydajnym pracownikiem ukierunkowanym na branie kolejnej premii, po to, aby było mnie stać na to, żeby
zarabiać, żeby wydawać te pieniądze. W związku z czym faktycznie w ich najlepszym interesie było powiedzenie mi: Wojtek, nie ucz się jak oszczędzać, ty się naucz jak zarabiać pieniądze. W związku z czym ja przez całe swoje życie akurat tego się dość dobrze nauczyłem, czyli całkiem nieźle i sprawnie umiem je zarabiać, a z drugiej strony absolutnie po mistrzowsku umiem je przepierdalać. Ale dziś o tej innej perspektywie, a mianowicie o tej perspektywie, w której chcę wam pokazać. Ojejku! Buongiorno, Jezu, to jest najcudowniejsza rzecz na świecie. Idziemy sobie tutaj ścieżką, a tutaj pan. Jejku, ale to jest genialne. To jest totalnie wspaniałe. Buongiorno. Ojej. Have a good day. Ojejku, jejku, ale to jest przygoda życia. Prawdziwy osiołek. It's lemone? No, limone. Maiale. Maiale. Okej. Mangiare. Maiale. Okej. Maiale. Majare, yeah. Okej, wow, great. Ciao. Ciao, buongiorno. Ale przygoda życia. No właśnie, ja chciałem powiedzieć o tym, że jesteśmy w miejscu, w którym absolutnie jest zjawiskowo. Można spotkać Włocha, który, jak widocznie mówi grama po angielsku. To jest cudowne. Ja nie mówię grama po włosku i absolutnie uważam, że to jest totalnie spoko. I chciałem powiedzieć o tym przepierdzielaniu pieniędzy. W związku z czym się kojarzy Wybrzeże Amalfi? Bo na nim jesteśmy jednak, że jesteśmy nad Wybrzeżem Amalfi, które z perspektywy trekkingu wydaje się mało oczywiste. A jest po prostu zjawiskowe. Naprawdę jest totalnie zjawiskowe. Te góry są po prostu cudowne, bo z czym się kojarzy, nie wiem, Positano, z czym się kojarzy Amalfi właśnie, z drożyzną, że tutaj absolutnie musi być bardzo drogo, że w sezonie jest bardzo ciężko dostać nocleg, że jest zatłoczone, że no po prostu jest tutaj ten. A z drugiej strony jest to, tak jak chciałem tutaj powiedzieć, najpiękniejsze miejsce na świecie, uważane za, oprócz tego, że jest wpisane na listę UNESCO, jest to wybrzeże, które faktycznie uchodzi za najpiękniejsze wybrzeże świata, czyli te góry, które są przepiękne, wpadające do morza. Myślę sobie, że Mateusz dość dobrze zna to góry z perspektywy wody. Wszyscy, którzy żeglują, pewnie wielokrotnie tu byli już i zachwycali się. No zobaczcie, jakie to jest spektakularne. Tymi górami w tle, które schodzą bezpośrednio do wody. No i co? I czy tutaj można być ekonomicznie? Jak na razie okazuje się, że jest bardzo. Po pierwsze, wystarczy przejechać poza sezonem. Czyli tak jak teraz. Ja wiem, mamy wyjątkowe szczęście. Trafiliśmy na nieprawdopodobną pogodę, a mianowicie pogoda jest taka, że ja codziennie chodzę albo tylko i wyłącznie w bieliźnie, koszulce z merynosa, albo dodatkowo zakładam kamizelkę i to jest max. Mam w plecaku kilka softshelli, mam jakieś polary, których jeszcze ani razu nie założyłem. Okej, w nocy temperatura spada do pewnie około 5-4 stopni, ale to już naprawdę bardzo mocno w nocy, a w ciągu dnia jest 13 stopni w pełnym słońcu, jest przecudownie. W związku z czym lekkie spodnie wiosenne, buty muszą być turystyczne. No i faktycznie sobie tak oto podróżujemy, ale miałem mówić o pieniądzach, bo się znowu zachwyciłem pogodą. I nocowanie. W związku z czym, że jesteśmy totalnie poza sezonem, jest przepiękna pogoda, nie ma nikogo. Oczywiście kłopotem jest to, że w związku z tym nie ma żadnych atrakcji, z których oczekujemy w miejscowościach nadmorskich, czyli plaże są puste, ale jednakże na plażach jest za zimno, żeby leżeć. Mimo tego, że siedzą osoby ubrane z książkami, czytają sobie książki na leżaczkach, korzystają z pełnego, pięknego włoskiego słońca. Z drugiej strony w górach do tej pory nie spotkaliśmy ani jednego turysty. Wczoraj faktycznie spotykaliśmy, ponieważ szliśmy drogą do ich sanktuarium Matki Boskiej w górach tutaj, bardzo sławnego w okolicach, więc spotykaliśmy trochę pielgrzymów z racji tego, że jest końcówka roku, więc obstawiam, że faktycznie był to ważny moment, żeby podziękować za mijający rok, pomodlić się w intencji kolejnego nadchodzącego roku, a tak to faktycznie idziemy kompletnie
pustymi ścieżkami. No i noclegi w bed and breakfast kosztują około 80 euro za pokój. Bez problemu można znaleźć tańsze, w okolicy 50 euro za pokój. W związku z czym cała wycieczka wydaje się być bardzo racjonalna, ekonomiczna, tańsza niż wiele miejsc w tej chwili w Polsce. Zobaczcie tam w tle właśnie te wszystkie zielone miejsca to cytryny, które są no absolutnie spektakularne. Więc do czego Was bardzo zachęcam? Znaczy ja marzę o tym, żeby tu wrócić na wiosnę i to jest coś, co bardzo chciałbym zrobić, ale taką wczesną wiosnę, w sensie bardziej myślę o marcu niż o kwietniu, bo wyobrażam sobie, że jak już wchodzi takie cieplejsze słońce i cieplejsze noce przede wszystkim i oni ściągają przykryte cytryny i to wszystko zaczyna tutaj pachnieć cytrynowo, pachnieć pomarańczami, których też jest tutaj dużo, czyli cytrusami, to musi być tu absolutnie zjawiskowo i genialnie. Poza tym myślę sobie, że przyjechanie tutaj bardziej na wiosnę niż na jesień powoduje, ci ludzie są z natury totalnie przyjaźni, ale myślę sobie, że na wiosnę jeszcze są zmęczyli turystyką. W związku z czym obstawiam, że będą jeszcze tacy fantastyczni jak o tej porze roku. Absolutnie zjawiskowo wspaniali i genialni. No i co? W związku z czym jest druga rzecz, która jest, no i trzecia, to jest ten element zdrowia, o którym będę zawsze przypominał. Pewnie my potrzebujemy jednakże ekspozycji na słońce większej, więc każdy powód, żeby zimą łapać słońce jest absolutnie genialny, potrzebny i wspaniały. No i to się właśnie tutaj udaje. Mam nadzieję, że jak myślicie sobie o powerwalkach i o wędrówkach, to w ogóle podróżowanie z plecakiem jest czymś, do czego ja Was bardzo namawiam, bo ja mogę powiedzieć, że bardzo długo tego nie robiłem. Jak byłem na studiach, tak jak powiedziałem, dużo chodziłem na obozy wędrowne, ale te obozy wędrowne jednakże kojarzyły mi się głównie z spaniem w schroniskach, z dużą ilością przepoconych ubrań, które wtedy tak szybko nie schły jak teraz. I mogę Wam powiedzieć, że dzisiaj od kilku lat wróciliśmy do tego z Karoliną, z moją partnerką. Jest to absolutnie cudowne z dwóch powodów. Po pierwsze, z powodu jakby odzieży technicznej. I to jest moim zdaniem diabelnie ważne. Znaczy ten moment, w którym masz jednakże na sobie ubrania, które po pierwsze są z wełny merynosa, w związku z czym nie śmierdzą nawet jak się spocisz. Co jest ważne, że możesz zakładać koszulkę kolejny dzień i okej, masz świadomość, że ona jest używana, a jednocześnie nie daje znaku po sobie, że tak jest. Po drugie, te ubrania wszystkie bardzo szybko schną. Wczoraj akurat robiliśmy krótkie pranie w hotelu, właściwie w pensjonacie, w którym spaliśmy. W związku z czym dzięki temu, że jest to faktycznie odzież techniczna, ona wyschła w 15 minut i było absolutnie zjawiskowo. Plecaki w przeciwieństwie do tych starych plecaków z aluminiowym stelażem, który zawsze wbijał się w lędźwia, są kosmicznie wygodne i da się w nich chodzić, no jest absolutnie bosko. No i co? Zobaczcie, tu gdybyśmy odsłonili te ciemne siatki, byłyby wszędzie przepiękne, cytrynowe drzewa. A tam, zobaczcie za mną, czy one nie są piękne? Czy góry nie są piękne w kategorii nie tylko na snowboardzie i na nartach, ale również chodząc po nich? I trochę mówię o tym, bo jeszcze macie szansę. No. Niedługo ferie w Polsce. Ja wiem, dla wielu z nas to wyczekiwany okres na narty, na poszukiwanie przygód, a może, ponieważ jesteśmy grupą powerwalkową, która kocha spacerować, właśnie kogoś z Was zainspiruje do tego, abyście wybrali się w miejsce, w których wycieczka górska ma strukturę absolutnie wycieczki wiosennej i jest wspaniale. I ja życzę Wam przede wszystkim w tym nowym roku bardzo dużo zdrowych kompromisów ze sobą. To jest na przykład mój.
Czyli jak zrobić taki kompromis finansowy na przykład, czyli znaleźć się w przepięknym, zjawiskowym, bardzo luksusowym miejscu, a z drugiej strony wydać bardzo mało pieniędzy. Po drugie, żebyśmy znajdywali okazję do tego, żeby robić to, co kochamy. I żebyśmy naprawdę dbali o to, żeby to robić. Na koniec dnia powiedziałem, że będę się zajmował zdrowymi też relacjami, żeby robić to z tymi, których naprawdę kochamy. Z przodu idzie Karolina, która pozwala mi po prostu teraz nagrywać ten materiał i być trochę przede mną. No to co? Fantastycznego nowego roku. Wybaczcie mi, że głównie tylko dzieliłem się z wami takim trochę, ale ci, którzy pamiętają dawny cykl Jima Hensona, czyli Fraglersi, niczym wuj Mat z podróży, który by przyszedł do wszystko wiedzącej wiedźmy ple. Więc opowiadałem tylko, dlaczego warto tu przyjechać. Nie tylko latem. Z kolei latem sobie wyobrażam, że tutaj musi być piekielnie gorąco. Więc latem myślę sobie, że znacznie lepszym sposobem na zwiedzanie wybrzeża Amalfi jest łódka, jest żaglówka, jest turystyka morska i przybijanie tylko do portów i zwiedzanie go z poziomu wody. A myślę sobie, że o tej porze roku i wczesną wiosną nogi i power walk jest tym, co jest absolutnie najlepsze. Czy to nie jest cudownie? No jest absolutnie bosko. Ściskam was mocno i słyszymy się w co drugi piątek miesiąca przez cały, mam nadzieję, kolejny rok. Pozdrawiam. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym PowerWalk jest platforma MultiLife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był PowerWalk, twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.